W tym białym salonie nazywanym Le Salon Blanc często robię robótki ręczne. To mój wyjątkowy pokój w Château de Cayx. W ciągu ostatnich kilku lat wiele z moich rękodzieł powstało właśnie tutaj. Robię rzeczy własnoręcznie. Można to traktować jako czas wolny, bo nie robię tego z obowiązku. Ale lubię też robić coś, co musi być zrobione. Co zarówno chcę i muszę zrobić. To dobra motywacja. To, że zobowiązałeś się do stworzenia czegoś. Lubię to. Cudownie jest móc robić coś poza obowiązkami, które również z przyjemnością wykonuję. Ale wspaniale jest mieć obszar, gdzie mogę być jeszcze bardziej sobą. Gdzie mogę tworzyć coś, co sprawia mi przyjemność. Takim obszarem jest dla mnie sztuka. Do prawie 30 roku życia uważałam, że mój talent nie jest niczym wyjątkowym. Nie sądziłam, że mam talent, który muszę rozwijać. Dopiero koło 30 odkryłam, że mam potrzebę wyrażania siebie poprzez sztukę. Spotkaliśmy się kilka razy, z królową więcej niż kilka razy i rozmawialiśmy o Piotrusiu Panie. Słyszałem od ciebie i naszego scenografa, że to trudny orzech do zgryzienia. Jeśli tak jest, to co robimy? Czy to oznacza, że rozważasz rezygnację z Piotrusia Pana? To znaczy, że zaczęliśmy nowy rozdział. Jesteśmy otwarci. Uważamy, że mamy tu bardzo dobry zespół. Mam wątpliwości co do Piotrusia Pana. Nie mogę się do niego przekonać, jeśli mam być szczera. Czułam się winna. Każdy pokładał w tym nadzieję. Myśleliśmy, że to świetny pomysł, a potem nie mogę sobie poradzić z tą opowieścią. Na pewno są inne opcje. Chętnie zobaczyłbym Królową Śniegu. Ja też. Królowa Śniegu. To wspaniała historia. Niezwykła. Myślę, że Królowa Śniegu to cudowna historia. Brałam w niej udział już wcześniej, zapewne wiecie. To piękna historia. Wspaniała bajka o naturze człowieka. O tym, że ludzie mogą być zarówno dobrzy, jak i źli. O wielkiej mocy, jaką ma w sobie dwoje dzieci. Dobro można stłumić lub zniszczyć, a na koniec i tak rozkwitnie. Bohaterowie uświadamiają sobie, że są dorośli i kochają się nawzajem.
Nawet opowiadając te historie, robię się ckliwa. Jednym z naszych wyzwań jest premiera Królowej Śniegu pod koniec maja. Myślę, że to zdecydowanie zimowa historia. Wciąż czuję, że jeśli mielibyśmy premierę w połowie listopada 2019 roku, to prawie 2 lata od teraz. Mamy zdecydowanie dość czasu. Lubię żywe kolory. Może nie w moich obrazach, ale lubię ubierać się w jaskrawe kolory. Moja mama też je lubiła. Kiedy pracujesz z kolorami, lepiej je rozróżniasz. Tworzenie kombinacji kolorów jest bardzo interesujące i zabawne. Jeden kolor wydobywa następny. Tak samo jest, gdy robię coś do choreografii lub gdy maluję i chcę wywołać określony nastrój. Jeden kolor wywołuje następny, jeśli wszystko idzie dobrze. Zawsze starałam się oddzielać od siebie pracę i twórczość artystyczną, ale jestem świadoma, że wpływają na siebie. Prawdopodobnie to, że od wielu lat zajmuję się sztuką, ma również wpływ na to, co robię w życiu publicznym. Z pewnością to mnie wzbogaciło i mam nadzieję, że innych ludzi również. Tworząc sztukę, patrzysz na wszystko, czego doświadczasz w szczególny sposób. Malarstwo, rysunek, scenografia. Z czasem staje się to coraz większą częścią mnie, ale zawsze staram się pilnować obu rzeczy jednocześnie. Co to? Wilhelm Arnesen, 1920 rok, albo 1929, coś takiego. Mój mąż to kupił. Spróbujemy to tam powiesić. Nie, pociągnij prawy róg trochę w dół. Dziękuję. Jak cudownie. To jest to. Czy włączone światło pomaga? Mój mąż stworzył w zeszłym roku rzeźbę 2 rąk trzymających serce. Mniej więcej w tym czasie. Zrobił też małą, nie większą niż ta. Z białego marmuru. Podarował mi ją na urodziny. To był bardzo wyjątkowy prezent. Kompletnie o nim nie wiedziałam. Tamta jest w pałacu Fredensborg. To natomiast chciał mieć tutaj. Nie mógł być przy decydowaniu, gdzie ją postawić. Chcemy, żeby stała tam.
Będzie można ją zobaczyć po wejściu do pokoju. Może umieścimy na niej mały reflektor. To nietrudne, a byłoby naprawdę miłe. To zdjęcie z czasów, gdy dom był odnawiany. Postawili rusztowanie. Budynek nie był w najlepszym stanie. Tutaj się wprowadziliśmy. 1976. Chyba pierwsza noc w Kijks. Albo jedna z pierwszych. Nie jest smutno być tu samej, tylko trochę dziwnie. Bywałam tu bez męża, gdy wyjeżdżał na kilka dni. Ale trzeba się do tego przyzwyczaić. W końcu się uda. Z pewnością miło jest tu wrócić. Nieźle, prawda? Wygląda świetnie. Pomyślałam o zamontowaniu reflektora na belce. Też o tym myślałem. Mógłby być tam. I jest tam nawet gniazdko. Dziękuję bardzo. Wykonałeś wspaniałą robotę. Bardzo ładnie. Wymyślimy, gdzie to postawić. Trudno powiedzieć, dokąd mogłabym dojść, gdybym od początku całkowicie poświęciła się sztuce. Ale kiedy miałam 18-20 lat, nie wierzyłam jeszcze w to, co robię, na tyle, by brać lekcje czy uczęszczać do akademii. Nie czułam, że należę do tego świata. Więc w pewnym sensie nie zaszłam tak daleko, jak mogłam. Trudno powiedzieć. Pomyślałam, że pierwsza część mogłaby wyglądać dobrze z niezbyt barwnymi, nieco ciemniejszymi kolorami. Tak, aby w miarę wchodzenia w historię kolory się zmieniały. To jest mała główna bohaterka, a to jej towarzysz zabaw Kai. Pracuję nad kopciuszkiem i używamy tego samego materiału, co na fotelach lotniczych. To najlżejszy i najmocniejszy plastik. Mogą go formować, tworzą zbroje. Jestem scenografem. Odpowiadam za pokazanie różnych scen w tej historii. Projektuję także kostiumy. Jest wiele zabawnych rzeczy, o których trzeba pomyśleć. Mamy królową śniegu i dzieci, Kaja i Gerdę. W tej historii jest wiele różnych zabawnych postaci i myślę, że dobrze sobie z tym radzimy. Mam taką nadzieję. To bardzo ekscytujące. To duża produkcja. To tutaj ona uwodzi go burzą śnieżną. To opowieść o miłości i porach roku. Myślę, że będę mieć mocno zajęty tydzień od 9. Wydaje się, że w połowie września nie będzie się zbyt wiele działo. Tak myślę.
Kiedy zajmuję się produkcją, nie robię tego tylko dla siebie. Wręcz przeciwnie, dążę do współpracy z innymi, którzy muszą być w stanie wykorzystać to, co tworzę. I to mi się podoba. Dobrze jest brać odpowiedzialność za tworzenie rzeczy, z których korzystają inni. Tworzenie czegoś w konkretnym celu, gdzie mówisz, to musi tu pasować i być używane w takim połączeniu, nie jest nudne. Oto kobieta, która poznała magię. Uwielbiam to, że jest taka kolorowa. Naprawdę kolorowe. Oto kruk i jego dziewczyna. Bardzo ładne. To kapelusz, który wystaje tak, że udaje dziób. Tu jest pokazany z bliska. Zbyt przystojny. Może brakuje mu piór. Gdy otrzymuję propozycję pracy, myślę, jak wszystko ma wyglądać. Czasami niemal od razu to wiem. Potem wszystko może się zmienić, bo pierwszy pomysł niekoniecznie jest najlepszy. Czasami wzajemnie pytamy się, co robić i od czego zacząć. Z czasem wszystko nabiera kształtu. Chodź tu. Powinnam coś powiedzieć? Większość rzeczy, które tworzę, powstaje z wielu elementów. Ciężko dokładnie wyjaśnić, jak to jest zrobione. Znajduję rzeczy, mam świetny pomysł. On się nie udaje, ale za to coś innego dobrze pasuje. Więc nawet jeśli mieszasz różne rzeczy... Pomysł był taki, by zrobić z tego film. Postaci mieli grać aktorzy, a następnie mieliśmy umieścić ich w mniej lub bardziej fantastycznych wnętrzach i krajobrazach. Jesteśmy w drodze do innego kraju, który nie jest jeszcze częścią obrazu. To historia Erngard, która jest ostatnim opowiadaniem Karen Blixen. Zostało opublikowane dopiero po jej śmierci. Opowiada o młodej damie i rozgrywa się w wymyślonych czasach, około połowy XIX wieku. Zdecydowaliśmy, że akcja ma miejsce na początku lub w połowie XIX wieku. Myślę, że to pasuje. Tak to sobie wyobrażałam. To niesamowicie ekscytujące i nie mogę się doczekać, by na poważnie zacząć. Prace trwają już od kilku lat. Obecnie próbuję stworzyć jeden z krajobrazów dla Erngard. Jest taki fragment, w którym jadą drogą. W dawnych czasach malarze upierali się, by umieszczać ludzi w krajobrazach. Zapewne z dobrych powodów, ale to utrudnia zrobienie cięcia i złożenie tego w całość. Myślę, że zbliżamy się do celu. Czy możemy to zrobić? Jeśli to zrobię, pokonam długą drogę.
To wcale nie wygląda źle. Hvis jeg nu gør det, så er jeg jo faktisk et langt stykke. Det her, det er i hvert fald rigtig fornuftigt. Man vil lave en verden, så man kan gå ind. Chcę stworzyć świat, do którego można wejść. Przeglądam wiele magazynów i katalogów i znajduję obrazy. Następnie łączę je i tworzę z nich świat. To, co niesamowite, jest dozwolone w tym świecie. Tutaj. To jest w porządku. To wygląda dobrze. Użyjemy tego. A ponieważ jest to dekupaż, a nie obraz, można bawić się rozmiarem i kształtem w inny sposób. To świat, który tworzysz, ale mogą pojawić się małe niespodzianki. Nie odgrywają one roli w historii, ale mogą dać spojrzenie na historię. Więc tworzysz świat w wyobraźni. Uważam to za zabawne. Moje krajobrazy nigdy nie zawierają postaci ludzkich. Nigdy nie przyszło mi do głowy, by umieszczać w nich ludzi. Być może dlatego, że najlepsze doświadczenia miałam jeżdżąc na nartach w dziewiczych norweskich plenerach. Nie było innych ludzi poza moją małą grupą. Idea dziewiczego, pustego krajobrazu, w którym nie widać wielu ludzi, fascynowała mnie od najmłodszych lat. Bardzo pociągało mnie to, że nie było wszędzie domów i ludzi. Krajobraz mógł być taki, jaki był. Malujemy tu już 3. rok, prawda? Zaczęliśmy w 2016, naprawdę? Nie, w 2017, prawda? Tak, to już 3. rok. Zawsze coś piszesz na odwrocie swoich obrazów. Co jest na tym? Nic nie ma, więc nie byłam z niego dumna. O, tutaj jest. Jest napisane 2017. Nie pisałam na nim, ale musi być z 2018, bo wtedy pierwszy raz to namalowałam. Jako dziecko dużo rysowałam i chciałam to rozwijać. Jako nastolatka to porzuciłam. Mimo że nadal trochę rysowałam i malowałam, nie wydawało mi się to znaczące. Uważałam, że sztuka współczesna jest zbyt odległa od tego, co chciałam robić. Lubiłam styl naturalistyczny i chciałam oddawać rzeczy tak, jak wyglądały. To nie było zgodne z zasadami sztuki współczesnej, więc stwierdziłam, to pewnie dlatego, że nie mam wiele do powiedzenia. To przyszło dopiero później. Jeg var ikke rigtig trit med det, som var det rigtige. Og så tænkte jeg, men så er det nok, fordi der ikke er så meget i det for mig. Eller hos mig. Det kom så først senere. To do Królowej Śniegu. Potrzebują czegoś, co może być wyświetlane na górze tła. Ma to sprawiać wrażenie, że bohaterka podróżuje w dół rzeki. Miejmy nadzieję, że będzie to mogło imitować rzekę. Z czasem zdobywa się pewne doświadczenie, ale za każdym razem to coś nowego. Oczywiście nie wszystkie procesy, ale trzeba sobie z tym na nowo radzić.
aby zobaczyć, co można z tego zrobić. Jak pracować z choreografem i wszystkimi innymi zaangażowanymi osobami. To bardzo interesujące. Jestem bardzo podekscytowana tym występem. Bajka taka jak ta musi być starannie przygotowana, by móc ją pokazać za pomocą obrazów i tańca bez żadnego tekstu. Można wiele zdziałać za pomocą projekcji i efektów świetlnych. To kolejna rzecz, na której się nie znam. Myślę, że osoby za to odpowiedzialne wiedzą, jak to zrobić. Muzyka jest już pisana, więc to ekscytujące. Słyszałam małe urywki tego, co robi Oland. Nie słyszałam finalnej wersji, ale myślę, że będzie świetna. Idealnie byłoby, gdyby mój wkład był równie przydatny. Cała historia podróży w dół rzeki. Chyba zapomniałam go zabrać. Tutaj jest. Muszę sprawdzić, czy znajdę. Mój ostatni rysunek, gdzie ja go położyłam? Tutaj jest most. Ale nie powinien wyglądać zbyt naturalistycznie, jeśli ma być zabawnie. Mam tendencję do zatracania się w naturalności, jeśli nie uważam. Z tym mam najwięcej problemów. Jak mogę tworzyć scenografię, która będzie miała sens dla ludzi? To jeszcze nie to. Nie sądzę, by można było odnieść twórczy sukces bez samodyscypliny. Potrzebujesz jej, aby coś stworzyć. Nawet jeśli robisz to z miłością. Jeg tror, man yder bedst, når man har lidt styr på sig selv. Myślę, że najlepiej się pracuje, mając nad sobą kontrolę. Dla niektórych jest to bardzo dziwne. Co ona sobie myśli? Że może coś zrobić bez długiej artystycznej kariery? Bez startu w młodym wieku? Nie poświęcając na to 100% czasu? To prawda. Może byłoby inaczej i lepiej, gdybym zaczęła wcześniej, ale nie byłam gotowa na malowanie. Przyszło to do mnie teraz. Myślę jednak, że jestem sprawiedliwie traktowana. Nie byłam prowadzona przez całą drogę, ale też mnie nie wyrzucono, nie wygwizdano. Wyrażanie siebie artystycznie daje mi wielką radość, odkąd byłam dzieckiem. Uwielbiałam robić różne rzeczy. Przebieraliśmy się i występowaliśmy. To było wspaniałe. Robiliśmy prezenty urodzinowe dla moich rodziców.
również prezenty świąteczne. Czasami musiałam szyć, w czym nie byłam zbyt dobra, ale odkryłam, że mogę robić inne rzeczy. Czerpałam wielką przyjemność z tworzenia rzeczy i wymyślania, jak to zrobić. Przez lata rozwinęłam tę umiejętność. To świetna zabawa móc tworzyć coś własnymi rękami i przekazywać innym wrażenia, które, mam nadzieję, będą mogli wykorzystać. Mały stolik, przy którym Gerda dekoruje choinkę. I mały stolik z krzakiem róży. Cudownie. Powinniśmy odnieść wrażenie, że płynie tą rzeką zupełnie sama. Jest wyraźnie powiedziane, że jest to pustkowie, więc nie powinno być tam nagle ludzi. Jest po prostu pusto. Biedna mała dziewczynka płynie. A kiedy dotrzemy do ogrodu, te banery powinny zostać zdjęte. I pojawia się pałacowy ogród. Ile jeszcze ich potrzebujemy? 3 kwiaty, po 4 na każdy kostium. Ten w kolorze bratka, a potem powój. Jak to teraz wygląda? Chciałabym spróbować coś zrobić, ale nie mam zbyt wiele czasu. Spróbuję. Ile ich chciał mniej więcej? Nie wiem, kiedy zaczęliśmy to robić. Przebieraliśmy się, odkąd pamiętam. Myślę, że nawet wcześniej. Tutaj moje siostry i ja urządziłyśmy przebieraną imprezę. Musiałam mieć 13 lat. Mój ojciec zaskoczył nas, pojawiając się nagle w stroju króla Krystiana IV ze wzgórza elfów. Uznał to za zabawne. My też. To było niesamowite, widzieć go tak przebranego. Pamiętam, jak kiedyś urządziliśmy w ogrodzie przebieraną imprezę, na którą moja mama przygotowała wieńce z kwiatów dla siebie i dla mnie. Niektórzy goście chyba też je dostali. Mój ojciec również pojawił się jakoś przebrany. To chyba jedno z moich najwcześniejszych wspomnień. Innego razu pojawił się jako przerażający pirat. To było dla nas strasznie ekscytujące. Wszyscy lubiliśmy się przebierać. Moja mama również to robiła. Jej babcia trochę też. Więc to zdecydowanie jest rodzinne. Mój ojciec chętnie w tym uczestniczył, ale nie sądzę, by jako dziecko kiedykolwiek się przebierał. Duńska rodzina prawdopodobnie tego nie robiła, ale ta w Sztokholmie już tak. Czy ty też chciałbyś się przebrać? Nie, nie sądzę, żeby ci się to spodobało. Tak, nie jestem zabawna, wiem. To ukaże się dopiero po świętach, prawda? Robię tę torebkę dla mojej synowej na gwiazdkę, dla księżniczki Marii. Zrobię też jedną dla księżniczki koronnej. Ale jeszcze nie zaczęłam nad nią pracować. Nie lubię robić więcej niż jednego projektu naraz. To dla mnie za dużo. Wybrałam właśnie te kolory. Nie użyję ich wszystkich, ale miło jest mieć całą tęczę.
Jeśli nie robię czegoś rękami, jak rysowanie czy szycie, to czytam książki i gazety. Bardzo rzadko siedzę i patrzę w przestrzeń. Nie czuję tego. Lubię mieć zajęte ręce. Chodźmy. Bądźmy cicho, dobrze? To sójka. Kiedy zaczynasz, wiesz, dokąd chcesz iść, ale trudno powiedzieć, czy dotrzesz tam, czy gdzieś indziej. Zwykle nie mam takiej perspektywy, ale w pewnym momencie mówisz, to jest to, teraz to mam. Ponieważ w przeciwnym razie miałbyś tylko czarną linię. Ale jeśli masz bladą zieleń, nieco mocniejszą niż tło, musielibyśmy znaleźć odpowiedni materiał tła. Mogłabym zrobić więcej próbek. Moglibyśmy spojrzeć na próbki kolorów i spróbować znaleźć odpowiedni kolor. Ten jest bardzo dobry. Srebro też jest bardzo dobre. Ale oczywiście efekt będzie nieco inny z tym pod spodem. Tak naprawdę nie szukam koloru liliowego, ale ciemnego srebra. Myślę, że ta technika jest naprawdę bardzo dobra. Efekt zaczyna być zgodny z moimi oczekiwaniami. Jeśli będę miała szczęście, to nawet je przewyższy. Cudownie jest być w takim miejscu. Myślę, że coś z tego wyglądałoby bardzo dobrze na ich głowach, ale nie wiem. To wygląda, jakby mogło. Wygląda fantastycznie. Gotowa na kolację państwową, bardziej na lunch. Uwielbiam tę historię. Czytano mi ją, jak byłam dzieckiem. Takim trochę starszym. Dlatego mam nadzieję, że uda nam się ciekawie ją przedstawić. Opowieści Hansa Christiana Andersena zawierają tak szerokie koncepcje. Jest wiele znaczeń i sposobów na ich uchwycenie. To nie jest jedyny sposób. Ale mam nadzieję, że uda nam się oddać trochę magii tej historii. Jest tam zimno, naprawdę blisko jest do śniegu. Ale myślałam, że chodziło o to, że w namiocie było niesamowicie gorąco. Może to dobry pomysł. Właśnie wpadłem na pomysł. Więc ona wchodzi do namiotu. Jeśli to obrócimy, to będzie w namiocie. Więc to zależy od tych dwóch facetów. Mamy więc namiot, a potem to idzie. Kiedy Gerda wejdzie do namiotu, zamienimy go w ogromny namiot. Zrobimy to w ten sposób. Podoba mi się to. Wtedy uzyskamy ciepło namiotu. I to wyjaśnia, dlaczego noszą bikini.
śniegu. Nowy front kaplicy pałacowej Grasten został poświęcony zeszłego lata. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli zacząć używać ornatu. Właśnie nad tym teraz pracuję. Dodaję trochę haftu wzdłuż krawędzi. Ornat jest niebieski, a jego brzegi są obszyte cytatami z psalmów. Czy jest ciężki? Bardzo. I ciepły. Tył jest taki piękny. Cytaty nawiązują do wiosny. Z przodu i z tyłu ornatu są dwa okrągłe kształty. Na jednym z nich jest krucyfiks, a na drugim kwiaty. Przód ma kwiaty na niebieskim tle. Jest to więc nawiązanie do wiosny. I przedstawia lilie, bo są powszechnie używane w kościele. Ale także dlatego, że moja matka bardzo lubiła lilie. Front przedstawia zarówno lilie, jak i inne kwiaty oraz jabłka Grasten. Bardzo ważne jest wypełnianie swoich obowiązków. To sprawia, że jesteś szczęśliwszy z biegiem lat. Ale możliwość zrelaksowania się, zrobienia sobie przerwy i użycia innych swoich stron jest wielką radością. Również na tym poważniejszym poziomie, w obszarach, które naprawdę się liczą. Moja praca to przede wszystkim bycie królową Danii. Jestem głową państwa i ta odpowiedzialność spoczywa na mnie. Jestem wdzięczna, że mogę jednocześnie wyrażać siebie artystycznie i że ludzie to akceptują. I robią to w sposób, którego nie wyobrażałam sobie, gdy byłam młodsza. Praca z profesjonalistami to wyjątkowa radość. To bardzo zabawne i inspirujące. Niezależnie od tego, czy są to ludzie, którzy tworzą kostiumy, które zaprojektowałam, czy malują scenografię, którą narysowałam i tworzą rzeczy, które sobie wyobraziłam. To świetna zabawa, ponieważ ci ludzie są niezwykle utalentowani w tym, co robią. A doświadczenie tego z pierwszej ręki jest bardzo inspirujące. Jeszcze raz? Nie rób nic wcześniej, to nie ma znaczenia.
Nigdy nie czułam, że coś mnie ogranicza. Jedynie czas. Nie mam go tyle, ile bym chciała. Zawsze mówię, że moją największą presją było to, że nie mogę wypełnić wszystkich dni w roku tym, co chcę robić. Albo chociaż wszystkich godzin w ciągu dnia. Muszę być dostępna dla innych spraw. Ale ta lekka presja, myślę, że pomaga coś wydobyć. Bez presji nie wyciśniesz farby stópki. Ludzie wiedzą, że traktuję to poważnie, nawet jeśli nie mogę tego robić 24 godziny na dobę i 365 dni w roku. Jak przystało na profesjonalnego artystę, mniej więcej. Większość ludzi śpi raz na jakiś czas. Ekscytujące jest to, że ludzie mogą korzystać z tego, co robię. Nie wystarczy, że pomyślą, że to fajnie, że zrobiła to królowa. Muszą na to patrzeć, więc muszą myśleć, że potrafię zrobić coś, na co będą chcieli patrzeć. Dobrze to wygląda? Nie, widzę, że jest problem. Ale co możemy zrobić? Gdybyśmy mieli tutaj okno, moglibyśmy mieć tutaj róże. Coś zielonego, pnącego się tutaj, po obu stronach. I nie powinny być identyczne. Narysowałam na twoim... W porządku. Dostałaś próbkę koloru? Mam ją gdzieś. Słyszałam, że weszłaś na podium. Nie było innej opcji. Mimo to jestem pod wrażeniem. Możesz dla mnie pracować. Świetnie. Dzięki, Christine. Zastanawiałam się nad tym, by Kai miał białą koszulę w Pałacu Królowej Śniegu. Nie widzimy jej, dopóki nie zdejmie kurtki, gdy już pokonają Królową Śniegu. Ona w bieli, on w białej koszuli. Mógłby mieć białą jedwabną koszulę. Zobaczylibyśmy ją dopiero po jego przemianie. Zgadzam się. Jeśli im powiesz, powiem. Bardzo mi to pasuje. Musimy sprawić, żeby niebieska sukienka była wygodniejsza. Jest za ciasna. Ciężko ją zdjąć i w ogóle. Musimy zrobić ją z lateksu. Jakiś materiał, który wygląda jak mój, widzisz? Zaczynam tyć, więc zawsze mam na sobie coś rozciągliwego. Myślę, że wygląda bardzo dobrze. Jestem bardzo podekscytowana. To działa. Naprawdę zaczyna działać. To niezwykłe. Inne niż wszystko. Ma swoją własną historię. To bardzo piękna opowieść o dwójce dzieci. Jedno z nich wpada pod władzę Królowej Śniegu. To Kai. Gerda, jego przyjaciółka, postanawia, gdy zostaje porwany przez Królową Śniegu, że go odnajdzie i uratuje. I udaje jej się to. Lodowe drzazgi dostają się do oka i serca Kaja, co zmienia go w zimnego racjonalistę.
Uważa, że wszystko, co on i Gerda robili razem, gdy byli mali, jest bezwartościowe. Ale ona trzyma się go i chce go odnaleźć. Wędruje przez krainy i światy, ale w końcu trafia do pałacu Królowej Śniegu. Tam go odnajduje i uwalnia spod czaru, który rzuciła na niego Królowa Śniegu. Te wszystkie przygotowania to nie przygotowania, to zmiany. Można to tak ująć. Wasza Wysokość, od czasu do czasu na scenie pojawią się fotografowie. Robią zdjęcia do programu, tylko informuję. Zawsze uważałam, że jeśli bajka do ciebie przemawia, to nie ma znaczenia, czy możesz ją do czegoś wykorzystać. Zawsze czułam, że jeśli dana historia mnie porusza, to tak jest. Nie myślę o tym, czy powinnam ją do czegoś wykorzystać. Nie powinniśmy myśleć, że wszystko musi być do czegoś wykorzystane. Jest wiele wspaniałych rzeczy. Może dlatego, że się ich nie używa. Nie wszystkie rzeczy są narzędziami. Niektóre to doświadczenia. Kiedy czytam baśnie Hansa Christiana Andersena, widzę wszystkie warstwy. Ale najsilniejsze jest doświadczenie i mam nadzieję, że uda nam się to pokazać. To jest Syrena, rzeźba mojego męża. Została ustawiona w tym roku. To pierwsza z jego rzeźb, która jest naprawdę niezwykła. Zrobił ją wiele lat temu. Przypuszczam, że było to 35 lat temu. Pierwowzór, który jest nieco mniejszy, znajduje się w Caix. Zawsze bardzo mi się podobała. Dobrze stąd wygląda. Jeśli uda się go sfilmować z miejsca, w którym stoję, efekt będzie bardzo ładny. Myślę, że jest bardzo ładna. Jestem zdenerwowana i podekscytowana. Nie powiedziałabym, że się boję. Człowiek naprawdę ma nadzieję, że wszedł w każdy zakamarek. Że wszystko, nad czym pracował, ma sens i działa. Jestem bardzo podekscytowana, ale będę się też mocno denerwować.
Nie wiem, czy potrafię rozgraniczyć siebie w mojej roli publicznej i siebie jako artystkę. To jedna osoba robiąca różne rzeczy. Zapewne w jakiś sposób wpływają na siebie nawzajem. Ale nie czuję, żeby moja osobowość była podzielona między obowiązki i przyjemności. Jeśli odpowiednio pochłania cię praca artystyczna, masz obowiązek dać z siebie wszystko. I takie jest moje podejście do pracy publicznej. Dać z siebie wszystko. To dwie strony tego samego medalu. Im mniej jesteś podzielony, tym lepiej dla obu stron. Być może. Mam nadzieję, że tak właśnie jest. Posiadanie kilku ścieżek daje mi przewagę. Myślę, że to ma znaczenie. Ta gałąź sięga w kierunku wieży, ale potem wygina się do tyłu i rozciąga przed drugą. Niesamowite. To bardzo wyjątkowe, bo stworzyłeś coś razem z innymi. I jesteś szczęśliwy i dumny, że udało ci się to zrobić. Kiedy zawsze kochałeś teatr tak jak ja, a zwłaszcza balet i operę, nagle samemu się w to zaangażować. Gdy grałam w opowieści ludowej w Duńskim Teatrze Królewskim, po raz pierwszy wyszłam na scenę i byłam częścią spektaklu. Miałam motyle w brzuchu. To bardzo dziwne uczucie. Również dlatego, że mój ojciec bardzo lubił Duński Teatr Królewski. Zdecydowanie o nim myślałam. Prawdopodobnie byłby dumny ze swojej córki. To była wielka noc. Być dumnym z siebie to jedno, ale jestem bardzo szczęśliwa ze względu na różnych artystów. Nie tylko tancerzy, którzy wykonali to wszystko, co po części mogłam stworzyć. I chcę tylko powiedzieć dziękuję. Naprawdę dobrze się spisaliście. To jest Giftsgate. Pozwolono mu wrosnąć w jabłoń. Wygląda niesamowicie. Śnieg w lipcu.